Czajnikowy.pl. Dobra herbata. W Czajnikowy.pl staramy się wybierać zwykle jakieś bardzo atrakcyjne lokalizacje, piękne miejsca, cieszące oko i kojarzące się miło z piciem herbaty. Musicie dzisiaj nam wybaczyć to obrzydliwe babradło, ale szukaliśmy lokalizacji, która byłaby jak najbardziej zakomarzona. Wszystko po to, żeby przetestować działanie czystka właśnie na komary. Nie jest to oczywiście środek komarobójczy, a jedynie odstraszający, ponieważ czystek bez żadnych dodatków nie jest toksyczny. No dlaczego miałby po prostu robić szkodę komarom? One zwyczajnie nie lubią tego zapachu. No nie tylko komary, ale również kleszcze. I to jest bardzo teraz na topie. Okazuje się, że nie dość, że mamy sezon, w którym jest najwięcej kleszczy i komarów, to jeszcze sprzyjające okoliczności pogodowe sprawiają, że wieczory często spędzamy na otwartej przestrzeni, no i często również nad wodą, gdzie najwięcej komarów i robactwa. Dodatkową ważną zaletą takiego czystka jest to, że nie tylko może być stosowany na ludzi, ale również na zwierzęta. Tu oczywiście komary raczej naszym czworonogom nie dokuczają, no, wielka warstwa sierści raczej im to utrudnia, ale za to kleszcze uwielbiają na przykład nasze psy, czy co tam jeszcze wyprowadzamy sobie do lasu na spacer. Możemy śmiało naszego pupila spryskać czystkiem i nawet kiedy popryskamy mu mordę, pysk, jak to ładnie ująć, krótko mówiąc, kiedy on się tego odrobinę napije, nic mu się nie stanie, również nie jest szkodliwy dla oczu. Co innego chemiczne preparaty, które często wybieramy w dzisiejszych czasach. Nie chodzi tutaj o jakieś świece czy elektryczne odstraszacze, tylko o rzeczy, którymi pryskamy swoją skórę, swoje ubranie i swojego pupila. Nie dość, że są chemiczne, toksyczne, to często nieskuteczne. Sięgnijmy raczej po coś naturalnego. Pojawia się jednak, jak szukaliśmy w internecie, czy to naprawdę działa, dość sporo sprzecznych opinii. Stąd wybraliśmy się właśnie w takie komarowisko, żeby sprawdzić na samym sobie i to teraz trwa. Jesteśmy w trakcie eksperymentu, ponieważ zanim zacząłem cokolwiek mówić, opryskałem się, jak widzieliście, w całości zwykłym czystkiem. I po zakończeniu nagrywania, a musicie wiedzieć, że trwa to dużo dłużej niż to, co oglądacie, bo oczywiście mamy wiele nieudanych scen, policzę, ile komarów na mnie usiadło i ile mnie pogryzło. Póki co wynik jest zadowalający. Przygotowanie sprayu na komary nie jest bardzo trudne. Jest to po prostu czysty czystek, jak to pięknie brzmi, schłodzony i wlany do butelki z atomizerem. Ile zaparzyć? Tutaj jak lubimy, najlepiej intensywnie mocne. Wsypiemy sporo, ponieważ nie musimy się martwić o to, że będzie jakieś bardzo mocne, przeparzone. No tutaj nie będziemy tego pić. To właściwie ma za zadanie tylko i wyłącznie odstraszyć robactwo. Ja wezmę tak na oko ze 2 łyżki, powiedzmy, i zaparzamy wrzątkiem. Możemy też przytrzymać dłużej. Tutaj jak to w ogóle ma działać? Chodzi o zapach czystka, bo oczywiście z samym czystkiem robactwo kontaktu nie będzie miało, a jedynie z drażniącym je zapachem. I nie jest to jedyne zioło, które funkcjonuje w ten sposób. Znalazłem, że komary nie przepadają na przykład za miętą i za pelargonią. Trzeba by dowiedzieć się o tym więcej, bo może dlatego pelargonie są popularne na parapetach. Mamy otwarte okno, komar nie wlatuje. I czystek jest jedną z tych roślin, którego zapachu, czyli olejków eterycznych, które unoszą się z naparu, nie lubią komary i kleszcze. Stąd warto, żeby był mocny, pachnący, świeży i bardzo intensywnie zaparzony. No ja akurat z komara nic nie mam, bo ten zapach bardzo mi się podoba. Dlaczego wybieramy w ogóle czystek zamiast innych ziół, skoro, tak jak mówiłem, możemy użyć nawet pelargonii? Otóż czystek, jak zapewne pamiętacie z naszego odcinka na temat czystku, posiada bardzo dużo właściwości prozdrowotnych i również rozpylony na skórze, stosowany zewnętrznie, działa dezynfekująco, bakteriobójczo. Jest to poza tym dodatkowo zdrowe. Jest też inna ważna cecha. Nie musimy używać czystka właśnie w ten sposób, rozpylając go na swoim ciele, lecz możemy również pić go regularnie. Chodzi o to, że razem z naszym potem na powierzchni naszej skóry zbierają się produkty przemiany materii, ładnie mówiąc, czyli jeżeli pijemy regularnie dużo czystka, to również nasza skóra automatycznie zaczyna nim pachnieć. Nie jest to na tyle intensywny zapach, żeby można kogoś powąchać i stwierdzić: o, opił się czystkiem, ale komary to wyczuwają. Stąd jest to fajna alternatywa, bo nie musimy robić właściwie nic, a wiele osób i tak dla zdrowia pija czystek, więc z automatu są chronieni.
Dlatego wybieramy i testujemy dzisiaj czystek, który notabene zaparzył się. Czystek zaparzony może być pity, może być schłodzony, żeby przygotować preparat, może być schowany do lodówki na dzień następny, jeżeli na przykład planujemy piknik albo pobyt nad jeziorkiem. Również przygotowany spray można przechowywać kilka dni i można do niego dodać innych rzeczy, na przykład nieco kropel olejku miętowego albo z drzewa herbacianego. Również czytałem, że skutecznie odstrasza komary. No i oczywiście, jeżeli nie ma akurat komarów, zawsze możemy odświeżać oddech albo nawet napić się w plenerze, choć to trochę trudne. Chwilkę to trwa. Niemniej pyszny czystek zawsze pod ręką. Będę kończył, ale musimy jeszcze sprawdzić, ile komarów mnie pogryzło. Otóż żaden. Lata ich tutaj sporo dookoła, ale żaden mnie nie ugryzł, więc wybiorę się w okolice tamtej rury. Widzę stąd, że kłębi się tam wprost od komarów i spróbuję je nieco pokusić. Może uda nam się odrobinkę sfilmować jeszcze jakiegoś komara z bliska, bo tutaj żaden przed obiektyw nie wleciał. Poszukajmy ich. Nie wiem, czy to wyraźnie widzicie w kamerze, ale komarów jest tu mnóstwo, zbliżają się do mojej ręki, żaden mnie nie gryzie, także ja w 100% potwierdzam skuteczność sprayu czystkowego. No i bardzo jesteśmy ciekawi, czego Wy używacie. Piszcie do nas koniecznie w komentarzach, czego używacie zamiast czystku, czy wybieracie raczej chemiczne substancje, czy raczej skuteczny właśnie czystek, czy macie jakieś inne rozwiązania. Bardzo jesteśmy ciekawi i róbcie też zdjęcia, może się Wam uda sfotografować, jak nie gryzie Was komar. A tymczasem do zobaczenia na czajnikowy.pl.